Proszę pani, nie odpowiada pani ten rodzaj druku? Rodzaj druku odpowiada, ale jest za drogo. Ale wie pani, za to ekologicznie. No, ale za drogo. Bo rpet jest drogi. Co takiego? Rpet, surowiec odzyskiwany z plastikowych butelek. Służy do druku. W Polsce prawie nie do dostania, za granicą bardzo drogi. Z butelek? To niech pan sam zacznie je zbierać. Właśnie próbuję. Tylko ludzie nie chcą wrzucać. To niech pan ich jakoś zachęci. Jak u ekologa za drogo, to zapraszamy do nas. Byziutko. I ceny przystępne? Proszę pani, to śmieciuchy. Tylko plastik produkują. Ty ekolog. Uważaj sobie. Dziś w odcinku pracownicy Lombardu wspierają działania ekologiczne. Pan Mariusz chciałby postawić u nas przed Lombardem recyklomat. Tak, a co to? Nie ma innych miejsc? Tylko akurat u nas? Są, oczywiście, że są. Ale tu przychodzą ludzie w potrzebie, którym będzie się chciało schylić po te kilka groszy, które dostaną za przyniesione butelki. Marysia buntuje się przeciwko Mariuszowi. A tobie się podoba, Marysia? Ale co? No wiesz, którego macie się nauczyć na pamięć. Tak. Tak? A może cię przepytam, co? Nie trzeba. No wiesz, bo nie wystarczy się nauczyć na Ale ja pamięć. się nauczyłam. Na piątkę? A co cię to interesuje? Nie jesteś moim ojcem. Marysia! Klient Lombardu chce pozbyć się multimiksera. Jak ona na tym gotuje, no to ma za dużo czasu, wie pan, nie? Łazi, gada, szpęda się za mną, nie pozwala mi nic oglądać w telewizji, to co ja chcę, jakiegoś meczu ciekawego, nie? I to rozbija właśnie tradycyjną rodzinę. Dziewczynki! Śniadanie! Cześć. To był ulubiony kubek mojego taty. Marysia, przestań. Pamiątka. Rozumiem. To ja wezmę ten. I od tego momentu to będzie mój ulubiony kubek, a ten zaraz wymyję, okej? Okej. Siadaj. Proszę usiądź. Drobne sprawy, ale ważne. Mogły rzutować na nasze relacje. Rozumiałem to i dlatego wolałem łagodzić każdą stykową sytuację. Dzień dobry. Pan do nas? Do Lombardu. No to do nas. A, Mariusz Nowak, bardzo mi miło. Mariusz Oliniewicz. O, pan Mariusz, ja Mariusz, to się chyba dogadamy, co? Jak Mariusz z Mariuszem. Wie pan, to zależy, z czym pan do nas przychodzi. Panie Mariuszu, recyklomat. Taki do butelek? Tak, do skupu plastikowych butelek PET. PET. PET, nie wie pan co to? Taki rodzaj plastiku chyba, nie? Tak, i to w dodatku taki, który się nie rozkłada i zaśmieca naszą planetę. A dzięki recyklomatowi można go zebrać i powtórnie wykorzystać. No, wie pan, bardzo ciekawy przedmiot. Tylko nie wiem, czy do Lombardu, ale zrobimy tak. Sprawdzę ceny i coś panu zaproponuję, ale tylko pod zastaw. A nie, panie Mariuszu, ja nie chcę go zastawić, tylko ustawić. Recyklomat pod Lombardem. Tutaj? No tak, oczywiście nie za darmo. Mam propozycję interesu. To wie pan, co będzie pan musiał porozmawiać z właścicielem. Ja do niego zadzwonię, a w międzyczasie zapraszam do środka. Sytuacja była niecodzienna, ale intrygująca. Sam byłem ciekaw, jak zareaguje na nią Kazimierz. Ale zostawiamy tam miejsce na napis. Tak, musi się zmieścić, ukochany ojciec. Zmieści się na pewno. No to świetnie, to mamy już wszystko ustalone. Jeszcze tylko zaliczka. Tak, to poproszę pana.
1500, tak? 1500. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Co to jest, nie? Do widzenia. Kochanie, musimy już iść. No ale obiecałeś, że będę mogła posiedzieć chwilę jeszcze z tatą. No tak, ale wiesz, że mam dentystę. No a ty już musisz do szkoły. Ale powiedziałeś, że mnie zwolnisz. Tak, Marysia, ale ja muszę. No to idź do tego dentysty, a to jeszcze chwilę z tatą posiedzę, okej? A szkoła? No nie możesz zawalać. Mamo, proszę. No dobrze już. Tylko nie ściągaj czapki, dobrze? Okej, pa. Przepraszam, że to tak długo trwało, ale za niedługo będziesz miał porządny nagrobek. Wiem, że no trochę to już trwa, ale wiesz, kasa. Smutno mi to bez ciebie, tato. O, Multimix! Panie, to samo gotuje. Wystarczy podsypać mu różności i to wie, co z tym zrobić. No to rewelacja. Zagrycha sama się robi, a w tym czasie można zająć się przyjemnościami. No, powiedzmy, No i wygląda żenówka. jak to mówią, prawie niechodzona. A papier pan jakiś na to ma? Oczywiście, proszę bardzo. No i jest faktura, znakomicie. Ale zaraz, to jest na panią Annę Milczarek. Tak, bo to córka żonie kupiła, nie? Ale to nie zdaje egzaminu. No co pan powiesz, taki sprzęt i co, zepsute? Nie, no a skąd? Tylko wie pan, no jak ona na tym gotuje, no to ma za dużo czasu, wie pan, nie? Łazi, gada, szpęda się za mną, nie pozwala mi nic oglądać w telewizji, to co ja chcę jakiegoś meczu ciekawego, nie? I to rozbija właśnie tradycyjną rodzinę. A jak to mówią, siedzi cały dzień na garach, no to ona jest zadowolona, ja jestem zadowolony i nie rozbija tradycyjnej rodziny. Rozumiem, czyli co, pan za takim tradycyjnym podziałem w domu. Żona w kuchni, no i w sypialni, a mąż na polowaniu. O, to. No tak, ale zaraz, a jeżeli żona nie chce sprzedać? Chcę, tylko jeszcze o tym nie wiem. No, nie wiem. O, dzień dobry, szefie. No, cześć. No. Roman, o co chodzi z tym interesem? No, nie wiem, jakieś czary-mary z butelkami. Zaraz zobaczymy, co tam wymyślili. Rozumiałem tego faceta. No a sprzęt cacuszko, więc wziąłem go w zastaw, bo i tak poszedłby do konkurencji i gdzieś go opchnął. Ale postanowiłem, że jak żona się zgłosi, to jej go pozwolę wykupić bez gadania. Cześć Kazimierz. No, dzień dobry. No, to jest właśnie pan Mariusz Nowak. Kazimierz Barski. No, pan Mariusz chciałby postawić u nas przed Lombardem recyklomat. Recyklomat, co to takiego? No, bo to jest taka maszyna do skupu plastikowych butelek. No to proszę. Oczywiście nie za darmo. Tak, a co to? Nie ma innych miejsc? Tylko akurat u nas? Są, oczywiście, że są. Ale tu przychodzą ludzie w potrzebie, którym będzie się chciało schylić po te kilka groszy, które dostaną za przyniesione butelki. No to, a co ja z tego będę miał? Już tłumaczę. Automat będzie wydawał potwierdzenie, ile materiału recyklingowego przyjął. Aha, czyli tych plastikowych butelek, tak? Tak, PET-u. Potem wy dacie zniżkę na lombardowe towary, a potem ja na podstawie tych kwitów wam te obniżone kwoty uzupełnię. Do pełnej sumy? Tak jest. No nie wiem. Co ty myślisz? Proszę pana, to jest sytuacja win-win. Każdy z nas wygrywa. Ja zdobędę potrzebny mi surowiec, a wam napędzi to klientów do Lombardu. No, zobaczymy. Facet był zapaleńcem, ale w sumie pomysł miał. Niewiele ryzykowałem, więc się zgodziłem, ale tylko na próbę. No tato, to ja lecę. Jutro do ciebie przyjdę. Chociaż nie, pojutrze, bo jutro mam ten sprawdzian z angielskiego, to ci mówiłam. I nie martw się tym nagrobkiem. Ja wszystkiego dopilnuję. Mam nadzieję, że ci się spodoba. To papa.
Dawaj, z krzyża teraz, no, z krzyża. Roman, nie gadaj, wyciągajcie, wyciągaj. Czeka. Powoli. Kurde, Co jest? Co się stało? coś mi strzeliło. Dobra, spokojnie, wszystko będzie dobrze. No. Stawiaj tutaj. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Roman, weź tam podepnij prąd. No, dobra. Wie pan, z tego wszystkiego zapomniałem się zapytać, a po co panu ten surowiec? Do drukarek 3D. 3 takie kupiłem. To by... Chciałem rozwijać nowe technologie ekologiczne. Te moje wykorzystują rpet. No wiesz, to jest taki surowiec pozyskiwany z tych butelek. A, i z tego RP-tu będzie pan drukował, tak? Tak, z rpetu. To bardzo cenny surowiec wtórny, ale w Polsce praktycznie nie do kupienia. A dlaczego? Bo nie mamy odpowiedniej jakości surowca. A co to, my mamy gorsze butelki? Nie, tylko nie potrafimy ich odpowiednio segregować. My w Lombardzie segregujemy śmieci. To za mało. Dam panu przykład. Jeżeli ktoś do kontenera pełnego petowych butelek wrzuci trochę popiołu, to te butelki się praktycznie do niczego nie nadają. Dlatego zwykła segregacja nie wystarczy. No to nie można ich umyć? Nie. Plastik wchodzi w reakcję chemiczną, jest praktycznie nie do odzyskania. A popiół to tylko przykład. Mogą być tysiące innych rzeczy. To skąd pan bierze surowiec? Można ściągać z zachodu, ale tam to kosztuje krocie. A, i dlatego taniej kupić taki recyklomat. Tak, dokładnie. A przy okazji sprzątam kraj. No dobra, podsuńcie to do ściany bliżej, no. Dobra. Wydawało mi się, że wystarczy postawić parę różnokolorowych pojemników i po kłopocie. Jednak sprawa jest dużo bardziej złożona. Dobrze, że jest metoda odzyskiwania tego plastiku z recyklomatów. No i tu jest napisane co i za ile, tak? Tak, tu jaka jest ich wartość, a tam wcześniej ile przyjął butelek. A i taka będzie zniżka na towar u nas w Lombardzie, tak? No właśnie pan tak proponuje. No to znakomita sprawa. Przecież każdy lubi na zapitkę wciągnąć jakiś słodki napój, nie? No, a potem butelkę wrzuci i odzyska. A potem pan nam za te zniżki zapłaci. No tak, o to przecież chodzi. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Dobrze, chodźmy teraz, spiszemy umowę. Dzień dobry. Dzień dobry. A co to za nowy wynalazek? Bankomat stawiacie? Tam bankomat, automat do butelek. No, tylko że to już nie dla ciebie. Tak? A niby dlaczego? A to niby dlatego, że ty już prawdziwy biznesmen jesteś, a nie jakiś tam zbieracz śmieci. Ale bez przesady, Roman. Każdy może i powinien dbać o środowisko, zwłaszcza biznesmeni. Może i tak. Zwłaszcza, że automat za butelki daje pieniądze. No, to jak dawniej w skupie. No, tylko ta bierze plastikowe. O, Roman, bardzo dobrze. Trzeba zachęcać klientów, żeby korzystali. No, Jutek, korzystaj. No to ja widzę tutaj możliwość zarobku. No tak, tylko ona nie daje gotówki, tylko kupony. No, do realizacji w Lombardzie. Najważniejsze, że sprzątamy świat. Ja tam zawsze po sobie sprzątam, no. O, akurat mam buteleczkę. Proszę bardzo. Można? Dawaj, przetestujemy. No i proszę, Ziutek okazał się pierwszym klientem tego automatu. No ale za wiele nie mógł wykupić, bo za jedną butelczynę należało się 29 groszy. Trzeba było tego nazbierać więcej. No to dziękuję. Proszę pani, bo jeszcze taka jedna mała rzecz. Tak? O co chodzi? Bo my tutaj na zewnątrz mamy taki automacik. Jaki automacie? No tu zaraz, przy wejściu po boku lombardu. Taki automacik, który przyjmuje plastikowe butelki, a w zamian daje kupony. Co takiego? No, kupony na zniżki w Lombardzie. Fantastyczna rzecz. Na psy schodzicie, dziadostwo i tyle. Do widzenia. O tym właśnie mówię, o taką postawę chodzi. A potem się dziwicie, że rpetu nie ma. Dobrze, spokojna głowa, panie Nowak. Surowiec będzie. Już ja panu załatwię klientów, jak ta lala. A ja się tylko zastanawiam, co zyskają ci klienci, którzy niczego nie będą potrzebowali z Lombardu. No, wymienię im kupony na zniżkowe usługi w mojej drukarni 3D. A co tam można wydrukować? Wszystko. A, właśnie, bo jeszcze mam taki interes. Tak, a o co chodzi? No, zastaw drukarki. A, to jednak ma pan jakieś kłopoty. Trochę przeinwestowałem. Nie spodziewałem się, że rpet będzie niedostępny. Kupiłem 3 drukarki, a nie jestem w stanie wykorzystać nawet 2. No i teraz skąd pan weźmie pieniądze na opłacenie tych kuponów? No, zastawię drukarkę, zainwestuję w surowiec, zarobię, wykupię drukarkę i interes będzie się kręcił. O, tak to pan wymyślił.
spryciarz. Gdyby zaczął od zastawu, to bym się potem nie zgodził na ustawienie recyklomatu. A tak było już za późno na wycofanie się. Powiedzieliśmy mu, żeby przywiózł tę drukarkę. O, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę. A, przepraszam, a te kawusie to pani z mleczkiem pije czy bez? No oczywiście z mlekiem. A, no, a to mleko to skąd? No a co to za pytanie? No, proszę pani, to jest takie pytanie, że może z kartonu albo z butelki. No jakie to ma znaczenie? A, widzi pani, to ma takie znaczenie, że jeżeli z butelki i z plastikowej, nie szklanej, no, to może pani tych buteleczek nazbierać i zarobić pieniążki. W jaki sposób? No, proszę pani, a w taki sposób, że na zewnątrz mamy takie ustrojstwo, które połyka plastikowe butelki i wypluwa pieniążki. Proszę pani, buteleczka i bęc. 29 groszy wypada. Za butelki pieniądze? No, takie jakby pieniądze, kupony. Ja mogę pójść i to wszystko pani pokazać. Tak pan zachwala ten automat, że chyba coś pan z tego ma. Tak, proszę pani, mam. Posprzątany świat. A to, proszę pani, nie w kij dmuchał. Oczywiście. No, proszę pani, nasze dzieci nam za to podziękują. No ale ja segreguję śmieci. Proszę pani, ale to nie wystarcza. Wie pani, że wystarczy tylko taka szczypta popiołu i fru. Co? Popiół? O, popiół. Proszę pani, zróbmy tak. Ja pomogę zanieść ten sprzęt do samochodu, a potem wszystko pokażę, dobrze? No oczywiście, trzeba być ekologicznym. Już proszę poczekać. Przepraszam. Roman, Przepraszam. Śpieszę się, pani chce pomóc, tak? Proszę, chodźmy. Chyba rzeczywiście powinienem dostawać procent od zachęconych klientów. Ta kobieta tak się napaliła, że od razu poleciała do domu zbierać butelki. Ma się ten dar przekonywania. No, zobaczysz. Babeczka wróci z surowcem i jeszcze przyprowadzi innych. No ekstra, Roman, ekstra. No, zobaczysz, napełnimy tę maszynę w trymiga. Co? Zamykamy? O, zamykamy. Dzień dobry. Dobry wieczór. Czy możemy panu pomóc? Zamykamy właśnie. Butelki chciałem sprzedać. Ziutek mówił, że skupujecie. No ale, proszę pana, nie my, tylko maszyna. Recyklomat. Jak to maszyna? Maszyna. Proszę pana, ona stoi tu na zewnątrz. Pan wyjdzie, to w prawo i w prawo. No dobra, jak to działa? No, trochę techniki i ludzie się gubią. Dobrze, proszę pana, chodźmy, ja panu pokażę. No poważnie. Powinienem dostać jakiś dodatek za obsługę tej maszyny. Normalnie fachura się od niej zrobiłem. Ale mega, nie? Myślałam, że nie da rady. Zawsze daje radę. Zobacz, teraz. Dziewczyny, wiecie, która jest godzina? No tato, jeszcze trochę. Nawet nie ma opcji. Rano nie można was ściągnąć z łóżek później. Ale tata mi pozwalał oglądać. Dobra, ale jak się skończy, od razu do łóżek, okej? Okej. Marysia? Marysia, nie przeginaj. Nigdy nie mogłaś oglądać telewizji do aż tak późno. Z tatą mogłam. A po co zmyślasz? Nie zmyślam. Dobra, dziewczyny, koniec tego. Masz do łóżek. Ale Mariusz nam pozwolił. Ale ja nie pozwalam, proszę bardzo. Aha. Świetnie. Przepraszam. Coś ty. Widzę, że Marysia ci się stawia w każdej sytuacji, ale to minie. Już nie musisz przepraszać. A, kurczę. Coś się stało? A nic, ten wężłem barkę. Co, znowu się biłeś? Coś ty w pracy? Marysia wykorzystywała każdą okazję, żeby zepsuć nastrój pomiędzy mną i Mariuszem. Tak jakby uwierało ją nasze szczęście. Z jednej strony ją rozumiałam, ale z drugiej tak dłużej być nie mogło. Ty patrz, ekolog wreszcie zmądrzał. Likwiduje biznes. No, nareszcie.
Na ekologii nikt się jeszcze nie dorobił. I tego badziewia od starych butelek też się pozbył. Nie pozbył się, tylko postawił pod lombard. Jaki interes, takie miejsce. Wy się cali nadajecie do lombardu. Śmieciarze. Ej, uważaj sobie. Uspokój się. Sami jesteście śmieciarze. Nie ma co z nimi zadzierać. Ale szefie, no. Powiedziałem, odpuść. Odpuść i chodź pracować za nas. Przynajmniej coś zarobisz. Proszę bardzo. Dzięki. Proszę. Tylko macie je zjeść. Dobra, pa. Pa, pa. Coś się stało? Słuchaj, może byśmy się przeprowadzili, co? A dokąd? Do jakiegoś większego mieszkania. A po co? A widzisz, co się dzieje z Marysią. No dobra, a co ma do tego mieszkanie? Marysia nie może znieść tego, że zajęło miejsce Jacka. Może w innym miejscu byłoby jej łatwiej. No wiesz, tutaj wszystko jej przypomina ojca. Mariusz, nawet jeżeli masz rację, to i tak nie stać nas na taki ruch. Nie martw się. Ja mam odłożone trochę pieniędzy. Ale dobrze wiesz, że nie o to chodzi. To jest mieszkanie komunalne i jeżeli się wyprowadzimy, to ktoś doniesie i je stracimy. To jest bez sensu. No nie możemy być niewolnikami mieszkania. Ale to nie jest kwestia mieszkania. Przeprowadzka nic nie zmieni. Mariusz. Znałem te argumenty i Angelika miała rację. Ale ja też. Próbowałem coś zmienić, bo te problemy zatruwały życie nam wszystkim. No i jeszcze te kupony. Proszę pokazać. No rzeczywiście. 11,40 to do zapłaty będzie 23,60. Proszę. 30 to jakieś drobne. Dla pana będzie 6,40. Proszę bardzo. Dziękuję. I proszę nie zapomnieć lampy. Do widzenia. Do widzenia. Dobry? Dzień dobry. Co tam się dzieje obok lombardu? No ale o co chodzi? Ktoś powylewał resztki napojów na ulicy, cała podłoga się klei, ja chyba jak wrzucał butelki do automatu. To ja uciekam już. Do widzenia. Do widzenia. Ale zaraz, co myślicie, że on to zrobił? Na to wygląda. Całe podejście się klei, no. A szlajby z tą maszyną. Same problemy. No dobra, nie przesadzaj. Skoczy się na mopa i posprzątane. Pomoże pan? Bo sami to chyba nie damy rady. Ale to panowie, to z boku tam, dobra? Ja otworzę. Nie spodziewałem się, że ta drukarka będzie aż tak duża. Oczywiście wzięliśmy ją w zastaw. Klient nawet się nie targował. Chodziło mu tylko o zachowanie płynności finansowej. Dzień doberek. Dzień doberek. Dzień doberek. Jesteśmy od Ziutka. Powiedział nam, że możemy się na niego tutaj powołać. No, skoro taka rekomendacja... Ale że co? Nie, nic ważnego. Co szanownych panów do nas sprowadza? Mamy te bileciki. To znaczy się kupony. O, tak, kupony. No i się rozchodzi, żebyśmy chcieli na pieniądze wymienić te kupony. No ale to kupony na zniżki. Nie dajemy pieniędzy. Mamy dokładnie za 61 zł. Oż ty w życiu. Ale żeście towaru nas nosili. No zgadza się. No tak, po całym osiedlu żeśmy zbierali. To teraz mamy 60 zł zniżki, tak? 61. Zgadza się. A co za tyle kosztuje? No, za tyle, za 60 zł, moment, to... O, tutaj mam. Za 60 zł to jest tak, czajnik albo żelazko. No tak, tylko to są kupony na zniżkę. Musicie kupić coś droższego niż za 60 zł. Wcale nie. No jak nie? Zobacz. Kupon na zniżkę. No właśnie. I my chcemy zniżkę.
100%! Nie ma takich zniżek. No ale jeszcze złotówkę sobie na nas zarobicie. Dobra, panowie, niech będzie. Co sobie wybieracie? Żelazko. No i dobrze, no. Macie żelazko, a ja biorę kupony. No dobra. To teraz sprzedajemy. Ale co? No jak to co? Żelazko! A, żelazko. No dobra, no. Okej, no, solidny sprzęt. Bierzemy 30 zł. Że co? Że żelazko, 30 zł. Pasuje? Gówno pasuje, dawaj 6 dych. Nie ma mowy. Lombard musi zarobić. Złodziej jesteś. Hej, hola, panowie. Takie mamy stawki. Ale to jest rozbój! Biały dzień! To możecie pójść gdzie indziej z tym żelazkiem. Jasne, że pójdziemy gdzie indziej. Nie damy się oszukiwać. Do widzenia. Roman. Bardzo dobrze. Cwaniaszki, co? Oczywiście nie zrobili nic złego, ale my nie mogliśmy postąpić inaczej. Takie mamy zasady. Prowadzimy lombard, a nie punkt wymiany kuponów na gotówkę. To ja już wezmę to pudło. Sobie poradzę. Na pewno? Na pewno. Dam radę. No dobrze, proszę bardzo. Panie Mariuszu! Panie Mariuszu! Tak? No co wyście narobili? A co się stało? No stało. No tak nie można. Do tej pory żeśmy w zgodzie, prawda? No i mam nadzieję, że tak zostanie. No to patrz pan, co narobili. Ale kto? Co? No to wszystko przez tą waszą maszynę. Ona przyjmuje tylko plastik, prawda? No tak. No, jacyś ludzie chcieli oddać butelki, plastik im przyjęło, szkło odrzuciło, no to wyrzucili je do mnie na posesję. No ale kto to zrobił? No nie wiem, jakichś 3 olbrzympałów. Aha, ja już chyba wiem kto. No to wie pani, nic pan nie zrobił. No nie wiedziałem, że naśmiecili, ale dlaczego pan wcześniej nie przyszedł? Byli jakiś czas temu. No nie mogłem wyjść z domu, dopiero teraz żona przyszła, więc... Dobrze, proszę się nie martwić. Kolega zaraz wszystko posprząta, dobra? Romek! I poszedłem. Wyjścia nie było. Ludzie to jednak nie mieli pojęcia, jak się obsługiwać z tą maszyną. Ale postanowiłem, że tych 3 sam złapię i się z nimi policzę. Łamać, no. Mój tata nigdy tak butów nie stawiał. Weź już się tak nie czepiaj mojego taty. Ja zawsze jak zostawiam tak buty, to dostaję ochrzan. A może on się śpieszył? Poza tym my też często bałaganimy. No, i dostajemy za to ochrzan. Maryśka, jesteś niesprawiedliwa. Mój tata jest dla nas dobry. Tobie to łatwo mówić, bo nie straciłaś taty. No wiem, ale ty zyskałaś siostrę. No, może i tak, ale to dziwne, kiedy do mieszkania wchodzą ci obce osoby. No ale mój tata nie jest dla ciebie obcy. Znacie się przecież tyle lat. Poza tym twoja mama jest szczęśliwa. Ale ja nie jestem. Cześć, Kazimierz. Mariusz, zobacz, co mam. A to bardzo ciekawa rzecz. No, trzeba to pokazać Kaweckiemu. Zdaje się, że to jest zabytkowe, wiesz? Dobra, to ja do niego zaraz zadzwonię, okej? A co ty taki zapatrzony w ten komputer jesteś? Mam cały czas kłopoty z tym recyklomatem. A co, zepsuł się? No zobacz, no albo wylewają jakieś płyny do środka, albo wyrzucają butelki za płot do sąsiada, no. Witam panów. Dzień dobry, panie Siutku. No, miał nam pan nagonić klientów na recyklomat, no, ale nie takich. A w czym problem? No niech pan sam zobaczy. Niech no tylko ja dorwę tych 3. Uduszę normalnie. O, tego znam, tego też. Pracują u mnie. Ale ten to jakiś obcy, no. No ale, dobra, zrobię z nimi porządek, no. No ja myślę. Porządek to ja już zrobiłem. U sąsiada. Piwo jesteś mi winien. Roman, dałbyś spokój sobie z tym alkoholem, no. Sok ci kupię. Zwariowałeś. No i przestałem pić i innych nie będę namawiał do picia. Jedno piwo to nie namawianie do picia.
Od tego się zaczyna, no. No ale dobra, no, nie po to przyszedłem. O, patrzcie, co mam, o. Może to być zabytkowe, no. Może nawet XIX-wieczne, no. Sprawdźcie, może coś jest warte. No już sprawdź. Nawet piwka mi żałował. Przecież to Ziutek nasłał tych typów. Człowiek się natyrał, żeby posprzątać i żadnej nagrody. Nic. Co to się porobiło? Ziutek abstynentem. Koniec świata. Hej! Hej, tato. Rozmawiam z mamą. No, mamo, tata wrócił z pracy. No, przyniósł wodę i soki. Nie chcę, żebyśmy dźwigały. No dobra, ucałuję. Pa! Mua. To od mamy. Od mamy? No, A gdzie jest Marysia? na karate poszła. A Angelika? Angelika spotyka się z Kaśką teraz. A co tam u mamy? No dobrze, a ty z nią nie rozmawiasz? No wiesz, nie tak często jak ty, ale od czasu do czasu rozmawiamy. Niezręcznie ci teraz, co? Nie, dlaczego? No wiesz, mama ma teraz faceta i ja jestem z Angeliką. No jest równowaga, można powiedzieć. A co, mama tak nie uważa? Bo ja wiem. Ona się raczej tym nie interesuje. Nie mamy nic do ukrycia. Prawda, prawda. A w ogóle rozmawiałam z Marysią o nas. O nas? No, o naszej rodzinie. Marysia potrzebuje trochę czasu, córcia. Źle jej. Ale ty chyba jesteś szczęśliwy. Tak. Jestem szczęśliwy, bo mam ciebie i kocham Angelikę od dawna. Odkąd rozstałeś się z mamą? No tak, mniej więcej. Mhm. No dobra, to jak ty jesteś szczęśliwy, to ja też. Bałem się tego. Tymczasem Julka wszystko rozumiała. Mam bardzo mądrą córkę. Mogłem z nią porozmawiać jak z przyjaciółką. Cześć, Romana, czemu nie wrzuciłeś tych butelek do recyklomatu? Bo nie działa. Jak nie działa? No normalnie, no nie wiem. Próbuję wrzucić do środka i nie wchodzi. Może źle coś robisz. Ja? Mariusz, co ty zwariowałeś? Ja jestem specem od tej maszyny. Mariusz, ja szkoliłem ludzi. Dobra, chodź sprawdzimy. No i klops. Maszyna padła. Zadzwoniliśmy po tego Nowaka, żeby przyjechał i zrobił z nią porządek. Zawiadomiony przez pracowników Lombardu o awarii recyklomatu właściciel urządzenia przybył szybko na miejsce razem z serwisantem. A dobrze, że pan już jest. Nawet zdążyliśmy sprawdzić, co się stało. A wiecie pan, mieliśmy tyle pracy, że nawet nie zauważyliśmy. No, co z maszyną? O proszę, tego nawrzucali. No ale kto? Jakieś chuligany? No, to musimy sprawdzić. Ktoś musiał to zrobić celowo. Wiedział, jak uszkodzić sprzęt. To co, to chyba powinniśmy obejrzeć monitoring. Zapraszam panów tutaj. No, tego się nie spodziewałem. Ja myślałem, że to jest zwykła awaria. Ale żeby ktoś specjalnie uszkodził recyklomat? No to mi się w głowie nie mieściło. Ale Macela. A wiesz co, Roman? Daj spokój, rozwalił nam kamerę. Dzwonię na policję. A ja będę musiał zabrać recyklomat do serwisu. To nie dam rady tego naprawić. A ile to będzie kosztowało? Trudno tak oszacować, ale myślę, że tak około 2000. Ile? Wie pan, to może być poważne uszkodzenie. Prawdopodobnie zniszczył laser, no a to kosztuje. Rany boskie. Dobra, nie ma na co czekać, dzwonię na policję. Dobra, zabieram go. W ogóle nie zauważyliśmy, że mam rozbitą kamerę. Ktoś przygotował się do akcji bardzo starannie i narobił nam szkód na kilka tysięcy. Musiało mu zależeć.
Dobra. Niewiele widać, ale my to sobie jeszcze tam u nas przybliżymy, wyostrzymy. No i może coś się dojrzy. Dzień dobry. A dzień dobry. Mam jeszcze 2 gałki. O, wiadomo coś? Kawecki to widział? Nie widział i nie zobaczy. Mamy teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Jakie niby? Recyklomat diabli wzięli. Co? Ukradli? Nie, no, nie ukradli. O. Takie coś do środka wrzucili. Ja wiem, co to jest. No jak to co? Gwoździe, przecież widać. No tak, ale ja wiem skąd. Niedawno remontowałem mieszkanie na jednym takim osiedlu, no i tam była draka, bo jeden taki nygus rozrzucał te gwoździe, no i kilka osób poprzebijało sobie opony w samochodach. Nie mieliśmy takiego zgłoszenia. Nie mieliście, bo oni się zorganizowali i złapali tego cwaniaczka. Dostał baty, co? Jeszcze jakie? No dobrze, ale po co on to robił? No bo chodziło o konflikt taki, że ktoś tam parkował przed bramą, czy coś takiego. Policjanci zebrali materiał dowodowy i razem z właścicielem maszyny pojechali sprawdzić tego gościa od gwoździ. A Ziutek pojechał z nimi, żeby wskazać miejsce zamieszkania łobuza. Oho. Halo! Policja! Co się dzieje? Co pan wie na temat zniszczenia recyklomatu i kamery monitoringu przy Lombardzie na ulicy Cichej? Co? Na Cichej? W życiu tam nie byłem. Tak? A te gwoździe? Takie same znaleźliśmy przy popsutej maszynie. To żaden dowód. Oj, chyba ta kurtka, co w filmie była. Dobrze, my zadajemy pytania, okej? A mało to takich plus, co miliony. No to może sprawdzimy ślady podeszw. Może będą się zgadzać. A ciebie to ja kojarzę, żeś to mieszkanie remontował. No i co z tego? Kapusiu pieprzony, Ja poślij ty! No, Siadaj. To są groźby karalne, panie Szymczak. nie pokazuj się tu na osiedlu. Dobrze, już. Czemu pan zniszczył tę maszynę? Ja osobiście nic do tego automatu nie mam. Ale ci goście dali mi 300, a ja na minusie jestem. Kto dał te 300? Takich 2. Jeden łysawy, wysoki, drugi mały, szczupły. Ja wiem, kto to. Panie Kawecki, dobrze, no to nie ma pośpiechu. Może pan jutro wpadnie, to rzuci pan okiem na to wszystko, tak? Dobrze, pozdrawiam, do widzenia. No, jak to mawiają, po pracy rodacy. Do domu. Gdzie mój Multimix? Ale spokojnie. Co spokojnie? Mój mąż łobuz zastawił. No ale to co, to pani nie chciała się go pozbyć? Oczywiście, że nie. Dawajcie go z powrotem. Zaraz, ale skoro pani go nie zastawiła, to my nie możemy go wydać. Ale poczekaj, Mariusz, to jest taka troszkę wyjątkowa sytuacja. Ale Roman, to są procedury, nie ma żadnych wyjątków, no. No nie, ale to jest troszeczkę co innego. Bo ja w zasadzie to ten sprzęt to uratowałem. Dla pani. Jak uratowałeś? No tak, uratowałem, bo ten typ... Znaczy, pani mąż, on koniecznie chciał się go pozbyć i poszedłby do konkurencji. No, a ja wiedziałem, że pani przyjdzie i go tutaj zatrzymałem. I dobrze, ale dawajcie go z powrotem. Aha, no już proszę. Tak jak powiedziałem, wszystko wiedziałem, no i przewidziałem. No, gdyby nie ja, to przepadłby z kretesem. Wykupuję. Całe szczęście. Złoty człowiek z panem. Ach, proszę pani, dla naszych klientów wszystko. A to, proszę pani, to u nas taka tradycja. Czuć było ściemę na kilometr. Norman za bardzo kombinował. Niby chciał dobrze, ale te jego autorskie pomysły trochę mnie niepokoiły. Przecież ten zastaw był na męża tej kobiety. Niedobrze to wyszło. Ale co on tak długo tam nad tobą sapał? Jakby coś miał powiedzieć na ucho. Powiedział mi, że Kmieszek przysłowie nie zwiedzie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. No i brawo, córcia, świetnie. Nic nie idzie. Że chcesz, to potrafisz. No, podoba mi się. A widzisz, bo to trzeba się też uczyć, jak się nawet nie podoba. A tobie się podoba, Marysia? Ale co? No wiesz, którego macie się nauczyć na pamięć. Tak. Tak? A może cię przepytam, co? Nie trzeba. No wiesz, bo nie wystarczy się nauczyć na Ale ja się nauczyłam. Na piątkę? A co cię to interesuje? Nie jesteś moim ojcem.
Marysia! Miałam ochotę udusić Marysię. Podziwiałam opanowanie Mariusza, ale widziałam też, jak jest mu przykro. Oni mają firmę, też druk 3D, tu obok mojej. O, to oni. Dobry wieczór. Podkomisarz Robert Kander, Komenda Miejska. Dobry wieczór. Mamy do panów kilka pytań. Ale o co chodzi? Zapraszam na dół, porozmawiamy. W czym możemy państwu pomóc? Jeszcze się pytacie, gnidy? Nie potraficie uczciwie wygrać? Najłatwiej im maszyny rozpieprzyć, co? Ty, ekolog, odwal się. O, widzicie? Czep się lepiej swoich butelek. Dobrze, panowie, pojedziemy na komendę i na spokojnie pogadamy. No ale w jakiej sprawie? A w sprawie podżegania do popełnienia przestępstwa. Czego? Popełnienia przestępstwa? Marysia? Co ty robisz? Co się dzieje? Czemu nie śpisz, kochanie? Hej. Przytul mnie. Już. Powiedz mi. I też się poryczałam. Widziałam cierpienie swojego dziecka. Widziałam, jak nie potrafi sobie z tym poradzić, a sama też nie potrafiłam jej pomóc. I to był ten moment, kiedy wybaczyłam jej wszystko. Proszę. To co? Kupony mamy rozliczone. No tak, kupony mamy rozliczone. Niech się pan nie martwi. Odzyska pan pieniądze za zniszczoną kamerę. Tam ci już siedzą. No tak, tylko wie pan, szkoda, że więcej było z tym kłopotu niż korzyści, ale nie należy się poddawać, tak? Właśnie. I muszę panu powiedzieć, że jestem całym sercem za tą ekologiczną inicjatywą. Dziękuję. No. Jak już pan tam gdzieś wstawi tę maszynę, to niech pan da znać. Zawsze tam podjadę, wrzucę jakieś plastyki, jeszcze innych namówię. Super. Tak? Dziękuję. No, dziękuję. W następnym odcinku Maciek próbuje godzić rodziców. Co jest? Matce znowu coś przeszkadza. Przestańcie. Chyba jesteśmy rodziną, nie? Powinniśmy się wspierać. Beze mnie. Bomba przed Lombardem. Ty cholera jasna, co to jest? Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Dobijemy targu i spadamy. Ale ja nie będę dogadywał żadnej sprawy, jak ja mam zaparkowaną pod Lombardem bombę. Maciek, Czy Blanka chce poderwać Maćka? odprowadzisz mnie? Przecież po pracy muszę jechać na policję. No to ja ciebie odprowadzę. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.